Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Od teraz zaczynamy serię daily vlogów przedwyjazdowych do Polski i co tydzień możecie się spodziewać. Mam nadzieję, jeżeli uda mi się zmontować wszystkie filmy i wszystko jeszcze nagrać, to wtedy właśnie co tydzień będą daily vlogi z przygotowań, a tak w międzyczasie mieliśmy 2 intensywne dni w ten weekend i robiliśmy naprawdę ciekawe rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Już jestem po dłuższym czasie od używania tego sprzętu. Chodzi o podkręcanie rzęs i muszę Wam powiedzieć, że nawet jestem z tego zadowolona. Chciałam zrobić Wam update po takim dłuższym czasie. Myślę, że się opłaca kupić. Na pewno nie wypadają tak rzęsy jak przy takiej klasycznej zalotce. Słuchajcie, ten plastik naprawdę jest dobrze wykonany. Myślę, że będzie na długo starczał i ten sprzęt na pewno mi się w jakiś sposób zwrócił. Co jest bardzo ważne, to jednak myślałam, że bateria będzie dłużej trzymała. Już po tygodniu potrafi mi się taka bateria rozładować. Co prawda ładowanie jest bardzo szybkie, więc tutaj nie ma dużego problemu, ale czasami jak chcę szybko podkręcić rzęsy, patrzę, a bateria jest rozładowana i trzeba ją naładować. Na szczęście to tak jak mówię, wystarczy, że się zajmę inną partią, czyli na przykład nałożę puder i w międzyczasie podładuję sobie i już wtedy mogę kręcić rzęsy. No ale gorzej jak na przykład jesteśmy na jakichś wyjazdach i nie do końca możemy sobie to zrobić. Jaki jest plan na dzisiaj? To myślę, że będzie ciekawie i intensywnie. Mam nadzieję, że mi wyjdzie wszystko to, co mamy zrobić. Na pewno mamy rezerwację na wycieczkę na 19:30. Będziemy musieli tam pojechać wcześniej, ale oprócz tego Eliasz ma dzisiaj badania. Musimy zrobić jeszcze przed wyjazdem do Polski badania do przedszkola i lunch. Więc wydaje się, że będzie intensywny dzień i mam nadzieję, że Wam się ten daily vlog podoba, jako że jesteśmy przed wyjazdem, trzeba wszystko przygotować. Ja do tej pory jeszcze się nie spakowałam, co jest dziwne, bo ogólnie zawsze już jestem dużo wcześniej przygotowana, jeszcze nie mam do końca zakupów zrobionych, więc no czeka mnie intensywny tydzień tak naprawdę, bo już prawie tylko tydzień został. I wylądowaliśmy na Hyundai. Teraz zbieramy się na lunch. Dzisiaj w planie jest Galbicim oraz Galbitang. Już pełną razy Wam wspominałam, że mam na nie ochotę i w końcu jest ta okazja. Restauracja nie jest daleko od naszego parkingu, jakieś 4 minuty, ale trzeba będzie się ogarnąć szybko na dzisiaj, dlatego że mamy tego lekarza, no musimy to wszystko pozałatwiać, więc liczę, że uda nam się wszystko ogarnąć na czas. No trochę się rzeczy narobiło przed wyjazdem i moja praca i to, że niedługo teściowa też przyjedzie, bo teściowa zostaje i będzie się opiekowała naszym mieszkaniem, wtedy kiedy mojego męża też nie będzie, plus no trzeba wtedy posprzątać mieszkanie, zrobić zamówienia, jeszcze zakupy, więc o matko, robi się strasznie dużo, jeszcze montowanie filmów, więc od teraz mówię Wam od razu, nie wiem czy w każdym tygodniu będzie film, bo zobaczymy czy uda mi się wszystko zmontować i zobaczymy też czy uda mi się wszystko ogarnąć na czas. Busańskie restauracje na zewnątrz z najczęściej owocami morza. Wejdźmy teraz do Miffy Store w Busanie.
Zaczyna teraz mocno wiać, ale to jest dobrze, bo temperatury rosną, a w Busan zawsze jest troszeczkę chłodniej. Słuchajcie, wczoraj byliśmy w Gyeongju razem z grupą, którą oprowadzałam i było strasznie duszno. A to właśnie dlatego, że tam nie wiał w ogóle prawie wiatr, więc było gorąco. A co do restauracji, to jest to nowo otwarta restauracja na Haeundae, serwująca galbicim oraz galbitang, no porażka. Zastanawiałam się, która będzie najgorsza, bo jadłam taką galbitang w Yosu i no Yosu jednak przegrywa jeszcze bardziej. Było tak niedobre, dlatego że tam był problem w tym, że było mało mięsa, ta zupa była taka strasznie wodnista, ale do tego też cena była straszna, bo tam kosztowało około 20 000, a tutaj kosztowało 13 000, więc znacznie taniej, ale jakbym piła wodę, a nie zupę. Do tego mięsa było bardzo malutko, żadnych dodatków, więc się zastanawiałam, co to jest za zupa, a bardziej jakaś taka popitka, którą można było dostać za darmo niż zjeść normalnie, więc no porażka moim zdaniem, ale nadal nie było to najgorsze. A jak galbicim? Galbicim całkiem dobre, miał w ogóle taki smak, którego nie mogę skojarzyć. Coś mi przypominało, ale nadal nie wiem co. Dobre było z serem, więc też to taki bardziej fusion galbicim. Plus pierwszy raz posmakowałam kwiatu lotosu, raczej nie kwiatu lotosu, a korzeń lotosu i naprawdę jest dobre. Mam zamiar od czasu do czasu jakieś dania przyrządzić, tylko muszę popatrzeć, co ciekawego mogę z takiego korzenia zrobić. Jeżeli chodzi o galbicim, to od osoby 17 000, a więc cena taka okej, bez jakichś tam wariacji. Czeka nas jakieś 20 minut pod górkę, więc będzie fajnie, tak mi się wydaje. Nie wiem, mogliśmy chyba jednak dzisiaj się nie wybierać na wycieczkę. Ostatnio Wam wspominałam, że chciałam pójść na to obserwatorium, ten taki skywalk na Songdo, ale wtedy był zamknięty. Dzisiaj jest otwarty i dzisiaj no, wybierzemy się. Jest trochę problemów w ogóle z tym skywalkiem, bo mieli otworzyć też monorail do 2027, ale jak na razie jest sporo problemów, dlatego że firma, która miała się zająć właśnie tym monorailem, splajtowała, więc nie ma dużo chętnych, dlatego że nikt nie chce chodzić pod górkę 20 minut. Większość rezygnuje, dlatego też miejsce nie jest często uczęszczane. Ludzie się denerwują, no ale widzicie, my się zdecydowaliśmy, chodzi tu parę osób, więc to nie jest tak, że nikt nie idzie, ale jednak jakby był monorail, to dodatkowa atrakcja, plus więcej osób jednak by się zdecydowało. A tak to mamy pod górkę na piechotkę, troszeczkę siłowni. Co prawda jest to duży minus, jeżeli jesteśmy turystami i mamy określony czas w Korei, w Busan, to wtedy te 20 minut robi się bardzo dużym czasem, no niestety, więc ostatnio właśnie się pytałam, czy mamy się wybrać na ten skywalk, no to jednak za gorąco, plus to, że to jest jednak kawałek, ale widoki są fajne przy okazji spacerku.
Jak widzicie, monorail powoli się robi, w sensie takim, że jest zrobione, ale ta firma splajtowała. Wzięła pieniądze i po prostu dalej no nie robią aż tak szybko i nie wiadomo, czy jakaś inna firma tego nie przejęła, czy będą się sądzili z tamtą, więc czy będzie do 2027, raczej wątpię, ale my już jesteśmy przy obserwatorium. Udało nam się dojść. Nie jest ciężko, myśmy szli 30 minut, ale parę razy się zatrzymywaliśmy, bo te dzieciaki musiały się pobawić. Ja robiłam filmiki, więc wiecie, 30 minut myślę, że na spokojnie można się zmieścić w 20 minut. Dzisiaj pogoda jest całkiem przyjemna, bo słońce nie świeci, więc temperatura też nie jest wysoka. Wieje tutaj wiaterek. Wilgotność troszeczkę przeszkadza, ale spacerek nie jest zły. Co prawda nie jest to dla osób, które mają problemy z nogami, dla osób starszych, bo jednak mogą mocno się zmęczyć, ale na przykład pani w ciąży tutaj szła, więc nie jest aż tak źle. Oh, shik. It's like fresh smell. I'm from YouTube. You like? Kamera. Jesteśmy już dzisiaj na ostatniej atrakcji. Jedziemy autobusem dwupiętrowym bez dachu. Będziemy zwiedzać Busan nocą. Już myślałam o tym wcześniej, żeby przejechać się takim autobusem i spróbować, jak to będzie. I myślę, że to jest super opcja także dla osób z zagranicy, jeżeli mamy trochę czasu i mamy czas na to, żeby właśnie poświęcić te 3 godziny, bo 2 godziny na zwiedzanie w taki sposób Busanu, to czemu nie? Teraz startuje o 19:30 i trzeba się jednak przygotować do tego, że trzeba być znacznie wcześniej, żeby wsiąść do takiego autobusu i dostać lepsze miejsca, bo inaczej będziemy siedzieć na dole. A to już nie ma tego widoku, tego efektu. Myśmy się zaskoczyli, bo byliśmy tutaj pół godziny wcześniej, autobus już stał i ludzie wsiadali, więc pamiętajcie, że żeby się przygotować i być odrobinę wcześniej w tym miejscu. Fajna atrakcja, cieszę się, że będziemy mieli okazję z niej skorzystać i będę mogła Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Jeszcze Wam nie powiedziałam, rusza z Busan Station.
Jedna z dzielnic, którą mijamy jadąc autobusem, to Guannali. Na Guannali jest wiele różnych atrakcji i oprócz zapalenia mostu o godzinie 20 to mamy także pokaz dronów co sobotę oraz możemy skorzystać z wycieczki jachtem, gdzie są fajerwerki. Na samej plaży często też są jakieś różne atrakcje. Tym razem na przykład były postaci ze SpongeBobem. Myślę, że to jest taki ciekawy dodatek, zrobienie sobie zdjęć z figurkami. Chyba z tego co pamiętam 2 lub 3 lata temu były BTS-y i to był hit. Ale się wybawiliśmy, to była niesamowita dla nas przygoda. Mi się bardzo podobało i cieszę się, że w końcu się wybraliśmy na taką wycieczkę. Jak najbardziej polecam. 20 000 kosztuje taka przejażdżka nocna, 2 godziny, trzeba 2,5 w zależności tam jak się to wszystko ogarnie, ale naprawdę pozytywna atrakcja, tym bardziej, że właśnie jeździ się koło morza, przez mosty, trzeba właśnie uważać na uszy, jeżeli mamy problemy z uszami, to lepiej wziąć jakieś nauszniki albo takie zatyczki do uszu, bo wieje niesamowicie, do tego jeszcze czasami jest bardzo głośno. Mój mąż, i to jest prawda, polecają siedzieć po prawej stronie, bo widoki są najlepsze, więc oczywiście po prawej stronie wybierać właśnie te miejsca i polecam, bo naprawdę atrakcja jest niesamowita, mi się bardzo podobało. Okazja w ogóle zwiedzenia całego miasta, kiedy jest ciemno, daje niesamowity efekt. Do tego wiecie co, to, że była właśnie otwarta ten dach, to w ogóle daje dodatkowe, niesamowite wrażenia, bo możemy właśnie przejechać ten najsłynniejszy most Guandangdeo, tutaj na Yeongdo, z otwartym dachem. To jest naprawdę taki. Z tego co widzieliśmy, to chyba sprzedają właśnie tylko i wyłącznie te 30-40 biletów, żeby tylko tyle osób się zmieściło. My teraz w ogóle lecimy do McDonaldu. Zjemy dzisiaj jeszcze jakiegoś hamburgera, a to dlatego, że mieliśmy iść na Samgyeopsal, ale zamykają dużo szybciej, a nie chcemy też siedzieć, Bóg wie do której, bo jutro także gdzieś jedziemy. W ogóle mamy zaklepane całe dnie przed wyjazdem i nie wiem, jak my to wszystko ogarniemy. Zobaczymy. Dobra, lecimy.